temu, jak przyjeżdżaliśmy na pierwszą rundę Trackmasters, tak naprawdę nie wiedziałem, co mnie czeka. Bardziej pracowałem nad swoim mindsetem, nad tym, co miałem w głowie, żeby nauczyć się rywalizować i na tym były skupione moje myśli. A w tym sezonie mam już to totalnie za sobą. Gdzieś tam jakieś potrzeby udowodnienia sobie, że ja coś potrafię, że coś tam jeżdżę. W tym sezonie zaczynamy już poruszać się w takim środowisku, gdzie wiem, że jestem w środowisku współzawodnictwa i po prostu trzeba się napierdzielać. Zaczynamy, podobnie jak i w zeszłym roku, od rundy zimnej, jak zresztą widać po mnie. Pogoda spłatała nam dość dużego figla, także będzie to dość mocne, nowe wyzwanie, ponieważ ja mam całkowicie zerowe doświadczenie na deszczu i to jest coś, co mnie w pewnym sensie przeraża, ale tak naprawdę to nie jest, pomimo tego, że deszcz i woda jest dla mnie dużym problemem, to jeszcze nie jest ten największy mój antagonista, bo jest nim tak naprawdę samochód i jego setup. Obiecałem sobie na koniec zeszłego sezonu, że zrobimy samochód szybszy, dużo szybszy. Chciałem startować w dużo mocniejszej klasie, jakby o oczko wyżej. Samochód dość mocno przebudowaliśmy w stronę po prostu większej ilości mocy. W tym momencie mamy tej mocy znacznie więcej, mamy dużo więcej momentu obrotowego, mamy kompresor pod maską. Walczyliśmy z pogodą, ta pogoda, którą teraz tutaj mamy, taką pogodę, czyli do bani, mieliśmy na dobrą sprawę od 1 stycznia przez cały praktycznie ten rok, czyli całe 3,5 miesiąca. Ona nie pozwoliła nam przetestować samochodów w warunkach torowych, więc de facto pierwsza runda wyścigów, na której jestem, pierwsze zawody, są de facto testem pierwszym torowym samochodu. Samochód skończyliśmy robić dosłownie wczoraj o godzinie 18, zapakowaliśmy go na lawetę, przywieźliśmy. W tym roku też dość nietypowa sytuacja, która mnie spotyka, czyli zarówno na otwarcie i na zamknięcie sezonu mamy 2 weekendy z 2 eventami wyścigowymi w jeden weekend. Wynika to z tego, że startuję w 2 cyklach, zarówno w Trackmasters, jak i w cyklu ARC Endurance. W obu tych cyklach dla mnie istotna jest punktacja generalna sezonu i wynik na sam koniec sezonu, więc celem jest zbierać punkty. Gdy zakończymy jutro ścigać się tutaj w formule Time Attack w ramach Trackmasters, wsiadamy w samochód, jedziemy na drugi koniec Czech na Automotodrom Brno, gdzie będziemy się ścigać w wyścigu 8-godzinnym, gdzie czeka mnie 2-godzinny stint za kierownicą nowego samochodu po raz kolejny. 2 dni, 2 eventy, bardzo kiepska pogoda, 2 zupełnie nowe samochody, których nie znam i które nie wiem, jak będą się zachowywały, także będzie na pewno interesująco, czy ciężko, zobaczymy, to wszystko wyjdzie w praniu. Te 2 Civiki to są ze mną w klasie właśnie. Z Civicami sobie poradzisz. No, w zeszłym roku dostałem od nich wpierdol, strasznie. Ale na prosto. Walka o życie, nie? Wiesz, a jakoś tak nie ma szaleństwa na tych oponach, nie? I raczej nie będzie. Więc nie wiem, no zobaczymy, potem się coś rozjeździ, to może będzie lepiej. Na razie to tam lipa. Ja nie umiem na mokrym jeździć, więc... No ale wiesz, no różnica jest 200 kg, nie? No. Bo nie wiemy ile mam mocy, dlatego pojęcia nie mamy. A mam tak długi dyfer, że wiesz, no nie ma czegoś takiego, że o, jak cię wciska i że wiesz, że zapierdala, tylko jest tak długi most, że... No dobra, patrzysz na licznik, nie? Proszę? 3-1. 3-0, 3-1, jakiś taki, nie?
Taki jak fabryczny W46 3-litrowym, nie? No bo ja zakładałem, że będę miał w ogóle, wiesz, mocy i to mówię, zakładam długi most, bo bez sensu. I teraz tak jedziemy na trójce 185, nie? I mówię, no nie wiem, czy ten samochód jedzie. Jak ci się to... I bardzo niebezpiecznie. Bardzo, bardzo niebezpiecznie. Także powoli po prostu, nie? Tylko jak masz koła idealnie wszystkie 4 na wprost, to po prostu, wiesz, klepa i jedziesz i nadrabiasz, ale w zakrętach to jest, wiesz, dojeżdżasz do zakrętu, modlisz się i wiesz, i jakoś tam ty i jedziesz, nie? Power slide trenujesz. No, nie, no jest ciężko, znaczy to nie jest jakoś super przyjemne. Z drugiej strony, no mówię, w jakiś sposób istotne jest dla mnie to, że się gdzieś tam, wiesz, zmusiłem do tego, żeby to robić, nie? Bo zawsze unikałem, nie? Że była woda, to mówię, nie, pierdzielę, nie? No naprawdę trudno, jeżeli jeżdżenie autem RWD w takim warunie, to jest ryzykowanie życiem, autem, wszystkim i w ogóle, ale z drugiej strony stwierdzam, kiedyś trzeba było to przeskoczyć, nie? Ile to zrobić? Kiedyś trzeba było się tego nauczyć, przeskoczyć, zobaczyć i tyle, nie? Pojawiła się temperatura na opadzie. No, z tyłu też, spoko. I dobrze, lepiej. Pierwsze 3 okrążenia, wiesz, takie, że dramat, nie? Że była masakra, gorzej niż na tamtych. One nabierały temperatury, nie? I za 4. okrążeniem już było tak, że do przodu. Nie? No ale teraz wszyscy zaczną poprawiać czas, to też... Przede mną? No. Piotrek? No. No. Musisz poprawić. No, nie, no spoko, ja się tam nie napinam, nie? Wiesz o co chodzi. Już jest tak, że już jest, jak już dobrze patrzysz, to już widać, gdzie jest suche, nie? Cudów nie będzie, a będą punkty jakieś tam, wiesz co chodzi, nie? Poprawiłeś czas. No wiem, 7 sekund. Nie, no już było Ale czuć. smutek jest taki, że wszyscy poprawili czas. Tak, no tak. No nie, no jest ewidentnie szybciej. Tak, ale jest... No zobacz, tam już slickę pełnego zakładają, nie? Że wiesz. Ale nie ma już wody na torze? Jest, tylko jest taka linia, że się trzeba zrobiła. tak bardzo uważnie patrzeć, nie? I da radę, nie? Ale wiesz, teraz to jest dopiero niebezpieczny warunek, że jeden błąd i out, bo już teraz idziesz już prędkością, nie? No. W drugiej części dnia na szczęście w końcu przeschło, przestało padać, w końcu jest sucho i można było coś normalnie pojeździć, założyć opony na suche. Nie ukrywam, że ta moja jazda dzisiejsza na mokrym to nie był mój najlepszy występ, no ale no, brak doświadczenia robi po prostu swoje. Jazdy na suchym pozwoliły mi sprawdzić już, jak auto podaje, czy auto ma moc. Jest to pierwsza jazda w tym nowym setupie. Rzeczywiście no, fura jedzie na pewno szybciej niż w zeszłym sezonie. Jestem co prawda 7, więc to nie jest jakiś wynik, który jest super, powiedzmy, ale jak na pierwszy start jest ok. Bardzo istotne jest dla mnie to, że w porównaniu 1:1 do drugiego auta, do drugiej BM-ki kolegi Piotrka, widzę, że jadę na równi z nim, a jest to auto, które było o dobre 3-4 sekundy szybsze ode mnie w zeszłym sezonie. Więc jeżeli jadę z nim teraz takim samym tempem, to znaczy, że moje auto jest na pewno szybsze i to jest dobrze rokuje przede wszystkim
no, na to, co czeka nas w tym sezonie. Na razie bez większych awarii, minimalnie coś tam się w napędzie odzywa, ale na razie jest wszystko w porządku, także zabieramy się na pewno za dalsze tematy. W międzyczasie otrzymałem telefon od szefa Radical Teamu z Czech, z którymi jutro startuje wyścig 8-godzinny i niestety otrzymałem złe informacje, ponieważ padł silnik w aucie w BMW Serii 2, który miałem startować jutrzejszy wyścig i miałem do podjęcia szybką decyzję, czy nie startuję wcale, czy startuję innym autem. No i na szybko podjąłem decyzję, że wystartuję dokładnie z tym samym teamem, z którym jechałem ostatnią rundę serii ARC w zeszłym sezonie. No i jedziemy BMW 1 z 3-litrowym benzynowym silnikiem. Jest to samochód wolniejszy od mojego, wolniejszy od tego, którym miałem jechać, ale bardzo bezawaryjny i mamy nadzieję przynajmniej jutro ukończyć ten wyścig i fajnie spędzić czas. Zobaczymy, jak będzie mi się jeździło, jaki będzie przygotowany samochód. Jeżeli będzie wszystko w porządku, to będzie kwestia po jutrzejszym wyścigu decyzji, czy jeżdżę tym samochodem z nimi cały sezon, czy będę jednak ryzykował, żeby wystartować tą dwójką, która, no nie wiemy na 100%, czy będzie jeździć. Także jutro jazda przynajmniej w pewnym sensie po staremu, czymś, czym już jeździłem, co wiem, szykuje się spoko pogoda, także dzisiaj tfu, jeszcze przed nami ostatnia sesja, ale bez większych awarii, bez większych stresów, pomijając deszcz i jeździmy dalej i zaczynamy sezon już tak na poważnie. Jesteśmy na Brnie i Michał bierze udział w wyścigu 8-godzinnym w serii ARC Endurance, takiej czeskiej serii wyścigowej. 2-godzinny stint BM-ką 1. Wczoraj myślę, że to był jeden z trudniejszych, przynajmniej dla mnie, takich dni wyścigowych, ponieważ pogoda nam nie dopisała, padało prawie cały dzień, ale były też dobre jakby aspekty, bo samochód świeżo złożony i wystrojony przejeździł pełne 6 sesji 20-minutowych. Szybkość samochodu, szybkością i jego moc, ale to, co nas zaskoczyło najbardziej na pierwszej rundzie Trackmasters, to poziom samochodów, który urósł spokojnie, mogę powiedzieć, że o 100%. Przeżyliśmy takie mocne zderzenie z konkurencją i już wiemy na ten moment, że żeby osiągnąć jakiś tytuł, jakieś miejsce na koniec sezonu, no to nie możemy odpuścić praktycznie ani jednej rundy i po prostu sukcesywnie zbierać punkty. Taki vibe, który panuje tutaj na torze, jest o wiele fajniejszy. Zresztą muszę powiedzieć, że dla mnie ten tor w Brnie jest jednym z fajniejszych. Jesteśmy tutaj już 3. raz i za każdym razem mam wrażenie, że jest coraz fajniej. Mam tu jakiś taki pewnego rodzaju sentyment i jak tu przyjeżdżam, no to po prostu czuję się tutaj dobrze. Widzę, że Michał lubi ten tor, jest fajny, szeroki, bardzo szybki, miejscami też techniczny. Także on tutaj się czuje dobrze, więc no ja tego kibicuję, żeby poszło mu jak najlepiej.
Jesteśmy na pierwszej rundzie wyścigu 8-godzinnego na Brnie. Zaczynamy sezon. Gryzam się już tak z małymi krokami, jakby na stałe w Team Radical Motorsport. Bardzo mnie to cieszy, jest bardzo fajna ekipa, fajny klimat. Przede mną drugi stint, tym razem nie ostatni, jadę jako drugi, czyli najfajniejszy, który najbardziej lubię. Pogoda jest bardzo fajna. Mamy świeże hamulce, samochód jest świeżo wyserwisowany po zimie. Moim zadaniem jest po prostu dowieźć samochód i przejechać jakby stabilnie te 2 godziny, możliwie utrzymując najlepszą pozycję i robiąc stale najlepsze okrążenia. Po mnie 2 kierowcy, ich zadaniem będzie dowieźć auto do mety. Zobaczymy, w naszej dywizji dzisiaj jest aż 10 samochodów, co oznacza, że nie jest łatwo. Są samochody dużo szybsze od naszego. My mamy tą przewagę, że nasz samochód po prostu dowozi jakby bezawaryjnie te wyścigi, więc raczej idziemy na to, żeby jak Adam Małysz dowieść po prostu 4 bezbłędne stinty grzeczne i nie zepsuć auta i mamy nadzieję, że tą taktyką uda nam się dowieść samochód w stronę podium. Jakby się to udało, to będzie super. Będziemy się o to na pewno bardzo starać. Wszyscy kierowcy, którzy jadą autem, znają ten samochód, znają Brno, potrafią jeździć. Robimy maksimum, co potrafimy. Walczymy o podium i o punkty w tym sezonie, bo moim celem jest przede wszystkim podium na koniec sezonu w naszej klasie. Bo tak mi zabrakło paliwa i nie mam auto w trybie full automat, nie możesz zmieniać sam biegu. Kurde, no znaczy ogólnie wiesz, super okrążenie, no na drugie miejsce szliśmy, nie? Ale to czułem, ładnie klepałem te samochody, fajnie, nie? Znaczy to auto nie jest najszybsze, ale jest tak powtarzalne, jest po prostu jedziesz jeden za drugim okrążeniem po prostu, naprawdę jest takie, tylko fajne jest takie, wiesz, no nie buja się w ogóle, jest turbo sztywne i po prostu hamulce są potężne w tym aucie, więc wiesz, w ogóle się nie martwisz, nie? Depczesz po prostu wszystkim, co masz. Zresztą właśnie mi powiedział kolega, że widział, w którym miejscu ja hamuję, to mówi, że nikt nie hamuje tak późno, nie? Więc ja mówię, naprawdę, że ja wchodzę w ten zakręt, no właśnie widzisz, to używałem jakby tej techniki, o której opowiadał ten Kamil Frankowicz, czy Fabekiewicz, ten z Trackmasters. Szybko, mocno, krótko. Nie, no chodzi o to, że to jest bardzo długi łuk, nie? I do niego się ustawiasz po prostu przy lewej krawędzi. Chodzi o to, żeby się tak jak do pierwszego zakrętu na Poznaniu. Ustawić się do niego już pod skosem, do pierwszego szczytu, bo masz dual apexowy, nie? Do pierwszego szczytu już się ustawiasz pod skosem
wyprostowujesz koła przed szczytem i hebel w zakręcie, nie? I wchodzisz już obrócony, już jest samochód zrotowany do zakrętu, nie? Do końca dzisiejszego wyścigu zostało w zasadzie już 20 minut. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Jesteśmy na 5. pozycji i prawdopodobnie na tej pozycji ukończymy. Jeździło mi się dzisiaj naprawdę świetnie na moim stincie. Auto, ta jedynka jest mega powtarzalne, ma świetne hamulce. Bardzo dobrze mi się jeździ, bardzo lubię ten tor Brno, więc bardzo dobrze spędzone dzisiaj 2 godziny za kółkiem i taki powrót przede wszystkim do tego takiego drive'u wyścigowego po całej zimie, po całym tym zimowym syfie. Wczoraj dość trudny dzień był dla mnie, ani jakieś sukcesy, ani jakieś takie pełne zadowolenie, chociaż bardzo się cieszyłem z tego, że samochód przeżył. No to dzisiaj naprawdę byłem bardzo zadowolony z tego, jak jeździłem. Cały team jeździł zresztą równe, powtarzalne czasy, powtarzalne auto. Niestety na sam koniec mojego stintu mieliśmy małą awarię w napędzie. Skrzynia przestała zmieniać biegi, tylko w trybie drive, jakby w trybie awaryjnym na chwilę się wyłączyła. Musiałem zjechać do pitu. Straciliśmy przez to 3 okrążenia, przez co spadliśmy z 2. na 7. pozycję. Odbudowanie z powrotem do podium już było praktycznie niemożliwe, niestety. Ale doświadczenie zdobyte jest dzisiaj raczej bezcenne oraz generalnie no, bardzo fajnie, bo zdobywamy jakieś punkty, jedziemy dalej, wiem jakim jadę autem, dobrze mi się jeździ tym autem. Myślę, że jest decyzja na ten moment, że jadę tym autem cały sezon z tym teamem, z tymi samymi ludźmi. Następna runda za miesiąc jeden z moich ulubionych torów, czyli Lausitz Ring. Na ten tor przygotowujemy nowe modyfikacje. Jeśli zdążymy, to włożymy już automatyczną skrzynię biegów do mojego BMW i tam idziemy, mam nadzieję, o kolejne oczka wyżej w punktacji Trackmasters. Do ARC Endurance wracamy w czerwcu na 6-godzinny wyścig na torze Most.